Siema YouTube, prosiliście, no i będzie film po polsku. Wracam z Bergen. Miałem załadunek na Szwecji i dostawę do Bergen. Ogólnie bardzo szybko to obleciałem. Jestem wręcz zaskoczony, że tak fajnie się udało. Ogólnie chyba tutaj poszerzą, to był bardzo wąski fragment. Droga, którą teraz jadę, to jest E16. Główna droga Oslo-Bergen, aczkolwiek jadąc do Oslo lepiej jechać 7, odbić na 13 w Wosie i później do 7, albo jechać do Lærdal i później 52 Hemsedal i 7. Dużo szybsze są te drogi, około pół godziny, 45 minut szybsze niż cały czas jechać 16. I dzisiaj pojadę 7, widziałem na kamerach, że spadł już śnieg. Także lecę to sprawdzić. Co, niedługo zima, a w tym albo w przyszłym tygodniu autko dostanie nowe gumy, wszystkie 24 opony zimówki. Nie wiem, z tego co patrzyłem, to chyba pójdą Bridgestone na auto, nie wiem co pójdzie na przyczepę. Dzisiaj zjadę na firmę raczej dość późno, że nie wiem, czy będzie mi się dzisiaj chciało. Myślę, że raczej jutro skoczę, bo przyjeżdża też mój zmiennik. No i sprawdzimy łańcuchy, bo zmiennik będzie jechał na północ, a będzie miał dostawę w Narviku. Już ostatnio byłem, widziałem, że pojawił się śnieg na szczytach tam, tak, że może mieć już fajny trip. Sobie odpalę tempomacik. Ogólnie będzie tutaj dużo tuneli. Na tym odcinku jest bardzo dużo tuneli. Na E16 macie też najdłuższy tunel na świecie, ale to jakbym jechał na Lærdal, to już na pewno widzieliście w którymś z moich filmów. Może nawet teraz. Wrócę wam czołóweczkę taką krótką, co nagrałem 360 kamerą Instą. Jest też trzeci najdłuższy tunel, nie wiem czy on nadal jest trzeci najdłuższy w Norwegii. Gudvangen tunel też wam rzucę, krótki filmik.
man. Jadę na pustą. A czekałem 10 minut na decyzję, czy będę coś tutaj ładował, ale mało kiedy zdarza się, żebyśmy coś odbierali z Bergen i wieźli w stronę Oslo. Naprawdę rzadko, rzadko. O, ładne widoczne będziecie mieli. I fajny odcinek drogi tutaj jest. Dzisiaj zaczynałem chwilę przed 7. To zachodnia strona Norwegii, gdzie teraz jestem, także tutaj jasność się zaczyna robić trochę później. Chwilkę przed 8 dopiero zaczęło się rozjaśniać. No i niestety bardzo padało. Wolę jeździć po śniegu niż w trakcie deszczu i po ciemku. Nie lubię takiej jazdy. Zobaczę jeszcze, nie wiem, może zatrzymam się nad Våringfossenem. Były też obfite opady, także wodospad powinien wyglądać przepięknie. Już jest po sezonie turystycznym, że raczej nie powinno być miejsca na parkingu. Chociaż ludzie dziwnie się patrzą, jakie wjeżdżą tam ciężarówką. Mam tylko nadzieję, że taka pogoda się utrzyma. Wtedy kamera fajnie nagrywa. No piękna ta okolica. Zachodnia Norwegia jest bardzo ładna. Ciekawy fakt tej okolicy Bergen. Bergen jest najbardziej deszczowym miastem w Norwegii. Tutaj pada przez 230 dni w roku. Z racji tego okolice Bergen, w okolicach Bergen można spotkać lasy deszczowe, no ale nie takie lasy deszczowe jak macie w klimacie tropikalnym. To są lasy deszczowe strefy umiarkowanej. Zachodnie wybrzeże Norwegii też jest dużo cieplejsze. Przebiega wzdłuż wybrzeża Norwegii ciepły prąd północnoatlantycki i zazwyczaj pogoda tutaj jest o wiele bardziej łagodna niż w centralnej Norwegii, o ile można tak powiedzieć, bo Norwegia jest dość wąskim krajem, fakt, że na południu ok.
jadąc tam do góry, to Norwegia to jest wąziutki pasek. Jadę tutaj też wzdłuż linii wodospadzik po prawej. Dużo wodospadów tutaj jest ogólnie. Jadę wzdłuż chyba najpopularniejszej linii kolejowej w Norwegii z najpiękniejszymi widokami. To jest ta linia kolejowa z Oslo do Bergen. Nie miałem jeszcze przyjemności nią jechać, ale na pewno skorzystam. Jest nawet live stream na YouTubie z tej linii kolejowej. Norwedzy potrafią siedzieć i oglądać tego live streama. Przy okazji, transport publiczny w Norwegii no nie jest tanio. Kiedyś jak przeliczałem, to chyba wychodzi złotówka za kilometr transportem publicznym. Także czasami bardziej opłaca się wziąć samolot z Bergen do Oslo albo w drugą stronę niż jechać koleją. Jeśli się trafi na dobrą promkę, to już w ogóle. Już kilka razy korzystałem tutaj z samolotów, no ale głównie w pracy, bo na przykład gdzieś zostało auto na święta na innym terminalu i trzeba było odebrać, no to wsiadałem w samolot w Oslo, leciałem na przykład do Stavanger z Oslo. Jest to chyba u mnie na kanale, jest krótki filmik. I taksa na terminal i odbierałem ciężarówkę i wracałem. Ciekawostka odnośnie tuneli. Nie wiem, jak wygląda sprawa z tymi tunelami, ale na pewno wszystkie tunele w okolicach Oslo i tak jak ja zazwyczaj jeżdżę do góry, często są myte w środku. Często także myje się drogi.
Także zaraz przerwa na kawkę. Wypiłem dzisiaj 2 z rana, ale zatrzymywałem się tutaj na stacji po kawę. Wiadomo, z rana kawka musi być. Po ile jest dieselek? Po ile? 24 korony, 12 zł. To i tak nie jest źle. W tym szczytowym okresie głupoty paliwo było po 30 koron. 15 zł za litr diesla. W Norwegii, która ropą stoi. Także Norwegia też na chwilę obecną zaczyna wywindować inflację. Tak stanąłeś tutaj. Tu się nie wbije, tu się nie wbije, tu tankują. Diesla mam wystarczająco. Dobra, stanę sobie tam. I mam taki kubeczek strzela. To się kupuje raz. Chodzi o 120 zł. I później przez cały rok chodzi się z tym kubkiem. Powinna być jeszcze naklejka, ale akurat mam aplikację na telefonie. Po prostu pokazuję i mam kawę za darmo przez cały rok, ile chcę. Także fajna sprawa. Próbowałem na Szwecji tak zrobić. Nie akceptują. A w Polsce o tym powiedziałem, to w ogóle się śmiali. Także tak, to Norwegowie uwielbiają kawę. Jak poza tym. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, kawka jest, karta zmieniona. Można ruszać dalej. Też tak mi stanęła właśnie. Nie mogę. Zauważyła? Nie? Jakieś nerwowe ruchy? Coś? Nie. No to nie. No, teraz poprawiasz pas w czas. Dobra, to z racji tego, że jestem na stacji, to poopowiadam jeszcze trochę o stacjach. Cena paliwa potrafi się zmienić o 3-4 korony w ciągu dnia, w ciągu godziny, czyli o złotówkę, o 2 złote. Wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce, że tak bardzo waha się cena paliwa. Średnio to widzę. Na stacji nie kupicie też alkoholu, nie kupicie piwa, nie kupicie nic alkoholowego. Za to macie dość duży wybór jedzenia, zaczynając od hot dogów, ale nie takich hot dogów jak u nas w Polsce. Tutaj nie ma hot dogów w bułce francuskiej. Poza, chyba tylko na Esso można to dostać, z tego co kojarzę. Chyba tylko Esso ma hot doga w bułce.
francuskiej. Tutaj jest normalnie mała bułeczka, a duża parówa i mają dość duży wybór tego. W Polsce możecie to spotkać między innymi na, chyba tylko na Circle K'u. Najbardziej to przypomina. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale Circle K to norweska stacja. Kiedyś to był Statoil. Stat, czyli państwowe paliwo. Statoil. Prosta nazwa. Później to sprzedali Kanadyjczykom Branda, no ale to nadal w większości jest norweskie. Co do alkoholu. Alkohol, jeśli chcecie kupić piwo, to piwo z maksymalną zawartością alkoholu do 4,5% możecie kupić w markecie. W tygodniu to jest chyba od 9 do 20. W weekend do 18 tylko, to znaczy w weekend, w niedzielę tutaj jest praktycznie wszystko zamknięte. Także zostaje wam tylko sobota. A jeśli chcecie coś mocniejszego, no to tylko win Monopolet. Są państwowe sklepy monopolowe w całej Norwegii. Norwegia jest wielkości Polski ogólnie. W całej Norwegii jest 247 takich sklepów. Nie wiem, może gdzieś widzieliście na memach, jest takie porównanie, że w całej Norwegii jest mniej sklepów monopolowych niż w Bydgoszczy. Czy zatem Norwedzy mniej piją? Nie, po prostu kupują więcej naraz. Ceny alkoholu litr wódki to 150-160 zł. A litr whisky to około 220-250 zł. Różnie. Wahadełka. I tak jak w Polsce na przykład możecie zauważyć, że Jack Daniels jest zdecydowanie droższy od Kranza. Tutaj nie ma tego. Jest ta sama półka cenowa. Nie wiem dlaczego Jack Daniels ma takie przebicie w Polsce. Hej. Cirka 20 minutter. 20 minuter? Ja. Okej. Dobra, to około 20 minut. Widzimy się. Widzimy się później. Siema, możecie mnie też znaleźć na TikToku. Taka sama nazwa jak na YouTubie. Właśnie wrzuciłem ten filmik z Lardalu. No, minęło 18 minut w sumie. Rano przeleciałem tutaj z marszu.
to oglądacie najniebezpieczniejsze drogi na świecie. Co dla mnie w ogóle jest parodią. Jak zresztą inne programy tego typu nadawane w telewizji, w TVN-ie, gdzie jest szukanie problemów na siłę. To będę przejeżdżał koło bazy tego Wikinga, który właśnie nagrywa na 7. No jaki ładny widok po lewej. Tempomatic ustawione, można jechać. Ogólnie Volvo ma, z ciężarówek Volvo ma najlepszy aktywny tempomat. Mercedes to jest porażka w ogóle. Często hamuje, odczytuje rzeczy, znaki jako przeszkody. No porażka. A Scania też się myli. A Volvo robi piękną robotę. Ja na takich drogach mam między 70 a 80% użycia tempomatu. Jak ładnie dzisiaj jest. Tak jak mówiłem, no tuneli będzie mnogo. Niestety reszta odjechała. No ale trafił się jeden, który nie chce podążać za stadem. Jedzie swoje.
pogoda się utrzyma, taka sama będzie nad Hardanger, to będzie przepiękne. Będzie co oglądać. Telefon mogę zdradzić. Nie wiem, czy widzieliście ten domek po prawej stronie nad wodospadem. No, bajkowa kraina. Co, chyba trochę przestawię kamerę i zrobię coś takiego. Będzie bardziej widokowo. Patrzę w takim zakręcie, tempomat cały czas widzi auto. Teraz by się przydało rozwiązanie z Mercedesa z lusterkiem tutaj. Nie zasłaniałoby widoków, aczkolwiek nie chciałbym jeździć Mercedesem. Jeździłem Mercedesem, a fakt faktem naprawdę mało pali nowy Mercedes pod względem ekonomii. Świetne auto, pod względem silnika słabo wypada. A największą bolączką Mercedesa jest skrzynia biegów. No to jest tragedia. Dojeżdżając do ronda, Volvo wie, co ma robić. Nie myli się, nie gubi się w biegach. No a Mercedes potrzebuje godziny, żeby wybrać odpowiedni bieg. Mi się uda dzisiaj do domu wrócić. Zobaczycie kontrast. Nie wiem, czy zrobię to w jednym filmie. Jezu, zapomniałem o tym. Dobra, będzie spokój. Nie wiem, czy zrobię jeden film, czy dwie części. Jedna część chyba będzie trochę przedługa, bo na samo Hardanger chciałbym poświęcić jedną część.
Ja miałem też nieprzyjemną przygodę z ciężarówką z Niemiec. Koleś, no widać, że nie jeździ po Norwegii. W Norwegii jest zasada, że ten, co idzie pod górę, ma pierwszeństwo na serpentynach. Trzeba mu zostawić miejsce. A Niemiec poszedł jak no niezbyt inteligentna osoba. Jeszcze miał, on jechał z naczepą, miał ośkę podniesioną u góry. No i naczepa mu chciała zakręt. W ostatniej chwili się skapował, przehamował, ja odbijam w prawo i udało się minąć. Dla mnie to no nieprzyjemne. 45 ton na karku i 2 km podjazdu. No nie chcecie za bardzo zwalniać, tracić prędkości. Będą chyba dawać nowe poszycie w tym tunelu, przynajmniej tak to wygląda. Jest fajne słońce do nagrywania. Ładnie to będzie wyglądać. Norwegia jest czystym krajem, ogólnie na ulicach jest czysto, sprzątają, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet drogi są myte i wkurza mnie, jak widzę gdzieś śmieci na poboczu albo coś, no. Co za problem wyrzucić to później, gdy ma się dostęp do kosza, a nie wywalać za okno. Karałbym takie osoby, ile wlezie. Okej, 20 kilasów do WOS-u. Okej, wiecie co, teraz wam przekręcę kamerę w drugą stronę. Lepsze widoczki będą jednak po prawej. Ja cały czas jadę sobie za nim na tempomacie. Tak działa tempomat w Volvo.
Byłoby miło, jakbyś zjechał tym Hyundaiem. Całkowicie pneumatyczne zawieszenie w tym aucie. No w zakrętach, co ja mogę powiedzieć, poezja. Ciutkę za blisko niego. W Norwegii auta ciężarowe powinny trzymać odstęp około sekundy. Ciężarówki od auta poprzedzającego, osobówki mogą trzymać pół sekundy. Aczkolwiek patrząc na kierowców osobówek, to powinno być na odwrót. Woz będę właśnie odbijał w prawo na 13 i później na 7. Będą dwa rądka w tunelu podświetlone. Będzie też piękny most nad Hardangerfjordem. Dość drogi. Nie wiem w przeliczeniu na kasę, która trasa wychodzi taniej, ale no. Droga numer 5 w Norwegii, teraz jest pierwsza piękna. Tam przepływacie promem, dojeżdżacie do Lærdal. Jakbym pojechał prosto tutaj, nie skręcał w wąs,
Mijam te tuneliki, które mam nadzieję zamieściłem filmiki. Mam nadzieję, że pamiętałem o tym. Po wyjeździe z Lardal tunelu na rondzie idziecie w lewo w stronę Sogndal, później Förde. Tamtędy można też dojechać do Strenu. Piękna droga, fajne serpentynki. Przepływacie Sogndalfjord, najdłuższy fiord w Norwegii, drugi najdłuższy na świecie. I później piąteczką sobie lecicie w stronę Förde. Pięknie tam jest. Kiedyś robiłem tam właśnie dostawy, bo dość często jeździłem, bo budowali farmę wiatrową w górach i trzeba było wyburzyć skałę, no i potrzebowali materiału. Dobra, żeby nie przedłużać materiału i żeby kamera trochę odpoczęła, widzimy się za Włosem.